Cześć siemano, nowy sezon na hulajnogi przed nami. Ja mam dzisiaj nowość od Awesome, czyli od marki, która zaprosiła mnie do Chin, więc od razu Wam mówię, że ja się nie sprzedałem. Ja byłem tam zaproszony tak jakby za darmo miałem wyjazd. Mogłem zobaczyć, jak te hulajnogi są składane, jak one wyglądają, no co tam mamy w środku, ale będziemy szczerze rozmawiać sobie o tych hulajnogach, więc spokojnie powiemy też o plusach, ale także o minusach. Dzisiaj specjalnie dla podkrętki wziąłem jeszcze nowe auto, z którym też będzie niedługo więcej kontentu. Chcecie mówić, że się sprzedałem? To dzięki Wam też mam nowe auto. No nie, jest to auto w leasingu, ale o nim niedługo będzie więcej materiałów. Dzisiaj skupimy się na tej nowej hulajnodze. Jest to model dokładnie DT2 Pro, którą sam składałem, chociaż sprawdźmy, czy to jest ten model, który składałem, no bo on na dole zamiast numeru seryjnego powinien mieć moją nazwę Arek Margol. Więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od rozpakowania. Paczka przychodzi w sumie podobnie jak Kukiliny w kartonie z magazynu z Polski. Tak jak widzicie, mamy tu model DT2 Pro Dual Motor, bo jest jeszcze wersja z jednym silnikiem. Wersja z jednym silnikiem waży około 30 kg, a ta wersja Dual 33,5, tak jak mamy napisane na pudełku. No ale dobra, rozpakujmy ją, sprawdźmy, tak jak mówiłem, czy to jest ten model, który sam składałem. Materiał z składania będzie też niedługo na kanale Arek Margol, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do śledzenia, obserwowania, subskrybowania. Paczka jest nieźle zabezpieczona. Na start pachnie nam chińską fabryką, no ale ten zapach miałem okazję poczuć na żywo. Dobra, co tutaj przychodzi nam w zestawie? Mamy kartę gwarancyjną. Tutaj w sumie nie jest ona wypełniona, ale mamy numer seryjny, więc w razie problemów kontaktujemy się z Geekbuying i oni powinni nam części załatwić. Jeżeli chodzi ogólnie o serwis, o części, no to są one dostępne z magazynu z Polski. Działa to podobnie tak jak z Kukilinami. Piszecie, że macie problem, przeważnie części są tutaj wysyłane. Z tego co wiem, to też już jest dograny serwis pod Warszawą, więc jak będą poważniejsze usterki, to producent czy tam sklep Geekbuying załatwi Wam kuriera. Mamy tu w instrukcji język polski, więc w razie czego, jak chcecie informacje, jak ją składać, to jest tutaj też wszystko po polsku opisane, ale zobaczmy, może i bez tego damy sobie radę. Poza tym w pudełku jest jeszcze sama ładowarka. Ładowarka jest na takie złącze i jest to ładowarka 2,5 amperowa. Do tego mamy oczywiście jeszcze końcówkę na europejskie gniazdka, więc tutaj z tym nie ma żadnych problemów. A cała hulajnoga jest porządnie zabezpieczona, no bo mamy tu wszystkie styropiany, mamy tu dodatkowo gąbki, więc teraz może przejdźmy do jej wyciągnięcia. O, tutaj jeszcze po tej stronie mamy od razu zestaw do skręcania, są niezbędne kluczyki, o, nawet chyba mamy rękawiczki, o, tu są jakieś trytytki, to są chyba rękawiczki do składania, więc może je od razu ubiorę, żeby to wyglądało jak najbardziej profesjonalnie. W sumie nawet nie wiedziałem, że takie rękawiczki dostajemy. O, mamy jedną, mamy drugą. Dobra, czas na wyciągnięcie tego sprzętu. I najbardziej mnie chyba ciekawi to, czy jest tam napisane z dołu Arek Margol, czy to jest ta wersja, którą ja składałem. Dobra, tutaj musimy najpierw wyciągnąć te zabezpieczenie. Teraz rozkręcić delikatnie kierownicę. Żeby ją wyprostować, to musimy ją najpierw rozkręcić. Ona nam tutaj od razu skakuje w zapadkę. Teraz ją sobie skręcamy. Też przy okazji możecie od razu zobaczyć, jak wygląda te łączenie, mocowanie. No, wydaje mi się, że jest to
całkiem porządne. Tutaj mamy blokadę, jak chcemy rozkładać, to musimy skręcić na maksa, no tak w miarę z umiarem, żeby też tego nie przekręcić. I tutaj wtedy sama kolumna kierownicza jest już złożona. Teraz kolejne zabezpieczenia możemy już tutaj wyciągnąć. No i mamy samą hulajnogę. Jej waga, tak jak mówiłem wcześniej, to jakieś 33 z kawałkiem. No ale w miarę sprawnie się ją wyciąga. I dobra, może zanim będziemy ją składać, to odwróćmy ją na bok i sprawdzimy. I dostałem na razie wersję testową. Więc nie jest to ten model, który ja składałem, ale nie ma tragedii. Zobaczymy, jak wygląda wersja testowa. Z tego co wiem, to jeszcze tak jakby ten mój indywidualny egzemplarz ma też do mnie dojść. Dobra, no to tak się prezentuje hulajnoga po wyjęciu z pudełka. Teraz przejdźmy może do odbezpieczenia tutaj wszystkiego, bo na czas transportu kierownica jest rozłożona. Ją będziemy musieli sobie tutaj skręcić. Ściągamy po prostu te zabezpieczenia, to co jest na czas transportu, wszystko złożone. Musimy rozpiąć, pościągać i tak w zasadzie tylko skręcić tutaj tą końcówkę. Kolejny etap po ściągnięciu już tych wszystkich zabezpieczeń to po prostu odkręcenie imbusem, który mamy w zestawie tych 4 śrubek. Musimy je najpierw odkręcić i zaraz będziemy je po prostu skręcać. Odkręcone, teraz bierzemy samą kierownicę, musimy ją tu odpowiednio ustawić, bierzemy licznik, no i z powrotem teraz już wszystko skręcamy. Ważne jest tylko to, żeby kierownicę tutaj zamontować na równo po środku, no i to dostosować tak w miarę pod swoje preferencje. Tutaj jeszcze to będziemy musieli oddzielnie skręcić i też dopasować tak, jak nam jest wygodnie. Ok, no dobra, no jesteśmy już po szybkim złożeniu. Tutaj śrubki musieliśmy skręcić, poddokręcać i manetkę, i te podzespoły. Ekranik możemy sobie tutaj dostosować. Ściągamy od razu folię, bo ona nie jest nam potrzebna. Tutaj mamy też informację o Awesome, że możemy zajrzeć sobie na Awesome Store, na przykład na Instagrama. Z tego co wiem, to teraz trwa jakiś konkurs, że można wygrać hulajnogę za darmo, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do zaglądania. Ale to, co jest ważne, to co tutaj wisi, to są tagi NFC. Mamy zarówno takie 2 tagi, ale także jeden duży. Zaraz do tego przejdziemy, ale skupmy się tutaj najpierw na budowie. Trochę mogę Wam o niej powiedzieć, bo sam taki model składałem, będąc w Chinach na zaproszeniu do Awesome. No i to, co mi się tutaj podoba, to, że mamy hamulce hydrauliczne od Zooma. Nie jest to wysoka półka, ale no, są to takie same hamulce jak w na przykład Kukirin G3 Pro, który kosztuje ponad 5000, około 5000, a ten model możemy kupić poniżej 4000 zł z kodem AREK6, ale o kodzie i o promocji powiem Wam jeszcze później. Jeżeli chodzi o samą kierownicę, o osprzęt, mamy tu manetkę na palec wskazujący, nie jest to manetka kciukowa, więc no tutaj już pierwsza różnica, czy wolicie taką, czy taką. Tutaj powiem Wam, że no jeździłem chwilę na tej manetce na palec wskazujący i jest to wygodne. Na dłuższą metę, jak mamy kciukiem dodawać gazu po jakichś na przykład 30-40 km, jak gdzieś jedziemy, no to już jest uciążliwe. Co prawda, no przeważnie jak już na tych dłuższych trasach jeździmy, no to ustawiamy sobie tempomat i hulajnoga sama jedzie, nie musimy dodawać gazu, ale no kciuk moim zdaniem bardziej się męczy niż tutaj ten palec. No i same hamulce, tak jak mówię, są to hamulce hydrauliczne, więc tu już plus względem na przykład Awesome L2 Max, który teraz jest też mocno promowany. Dokładając jakieś 500 zł mamy już hydraulikę. Sama konstrukcja też jest trochę wzmocniona. Mamy tu już baterię 52V, a nie 48V. Dobra, ale jeszcze skupmy się tutaj na samym osprzęcie. Tu są kierunki, to mi się nie do końca podoba, trochę moim zdaniem wygląda tandetnie, chociaż z drugiej strony nie jest źle.
Tutaj mamy kierunki po prostu lewo, prawo. Tym przyciskiem zmieniamy sobie, czy chcemy 2 silniki, czy jeden, no bo mamy tu 2 silniki w tym sprzęcie, więc możemy je odłączać lub podłączać. No a tu mamy poza tą manetką przycisk do uruchamiania, może od razu ją uruchomimy. Wtedy nam się podświetla po przyciśnięciu tutaj ekran, przykładamy naszą kartę i hulajnoga wtedy jest aktywna, więc nie mamy tu stacyjki jako takiej, ale mamy klucze, więc no to jest fajne, bo jest dodatkowe zabezpieczenie. Przyciskami plus zmieniamy tryby pomiędzy Eco, Sport i Race. Przyciskiem minus wracamy. Po dłuższym przytrzymaniu tego przycisku plus włączają nam się światła. No i mamy tutaj światło w górnej części. Jak odkręcimy to, mamy tu zabezpieczenia, to dodatkowo mamy tutaj miejsce na AirTaga. Tutaj jest to też podpisane. Odkręcamy 2 śrubki, wyjmujemy, wsadzamy AirTaga, zakręcamy i mamy dodatkowo lokalizację, zabezpieczenie, gdyby ktoś nam ukradł tą hulajnogę. Jeżeli chodzi ogólnie o oświetlenie, wyłączę może tą główną lampkę, no to hulajnoga już od startu ma pasek ten niebieski na przodzie oraz oświetlenie dookoła. Tutaj świeci się logo Awesome, tabelka, co wygląda całkiem przyjemnie i po włączeniu oświetlenia świeci nam się lampka z przodu oraz dodatkowo ta lampka czerwona z tyłu. Tutaj mamy też miejsce na tablicę rejestracyjną, to chyba na innych rynkach, bo u nas raczej to nie jest potrzebne. No i teraz jeszcze Wam pokażę kierunki. Kierunek lewy świeci się tutaj tylko z tyłu, nie mamy tutaj kierunków z przodu, ale w sumie z przodu nie wiem, czy są potrzebne. No i kierunki świecą się cały czas. Jeżeli chcemy go wyłączyć, po prostu naciskamy jeszcze raz i wtedy kierunek nam się wyłącza. Tutaj jeszcze jest klakson, który nie jest najgłośniejszy, no ale też nie jest źle. No i teraz może przejdźmy do jeszcze samej kolumny. Kolumna jest bardzo podobna do tego, co mamy w G3 Pro. Jest mocna, porządna, dobrze zbudowana. Nie ma tutaj możliwości regulacji, więc no, musicie sobie ją dopasować. Jak stawałem, sprawdzałem, no to gdzieś sięga mi tak na wysokość pępka. Ja mam 182 cm wzrostu. Jeżeli chodzi tutaj o błotniki, błotniki są porządne, zarówno z przodu i z tyłu, gruby plastik i też raczej nieźle chronią nam tutaj te opony. Opony to jest 10 cali na 3, więc są one szersze niż w większości Kukirinów. No i też mamy tutaj całkiem niezłe zawieszenie. Są tu porządne sprężyny, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Z tyłu widzicie, tutaj jeszcze błotnik ma dodatkowe wzmocnienie, więc to wygląda całkiem nieźle. Hamulce hydrauliczne z przodu i z tyłu też na plus, ale no tak jak mówiłem, ja się nie sprzedaję, więc też pogadajmy o minusach. To, co mi się przynajmniej na razie nie podoba, to sama obudowa tego podnóżka. To jest plastik. Od spodu mamy co prawda metal, no ale dodatkowo jest nakładka plastikowa. Chińczycy twierdzą, że jest to mocny plastik i on wszystko wytrzyma, ale to oczywiście sprawdzimy. Na razie daję to pod znak zapytania, pokazuję Wam, mówię o tym, jak to wygląda faktycznie, nie będę tutaj z niczym oszukiwał. No i też to jest plastik. Co prawda jest to gruby plastik, bo wiem, jak to wygląda, składałem to, niedługo będziecie mogli zobaczyć filmik z fabryki. Fajnie, że przynajmniej w tej wersji tutaj już mamy wstawione gumy, bo w L2 Max, z tego co pamiętam, to tam mamy po całości plastik, więc no jak będziemy mieli brudne, ubłocone buty, to obawiam się, że tam może być ślisko na tym podejście. Wtedy warto było ewentualnie samemu sobie coś dokupić, a tutaj no już jest całkiem nieźle. No i sam podest też jest spory, wygodny i plus, co prawda w zestawie mamy tylko jedną ładowarkę, ale mamy tu 2 złącza, więc standardowo hulajnoga ładuje się tam chyba w granicach 12-14 godzin do pełna, ale jak dokupimy sobie drugą ładowarkę, to możemy korzystać z tego, że mamy tu 2 porty i wtedy ładowanie to jest jakieś 7 godzin. Jeżeli chodzi o okablowanie, wszystko jest fajnie w oplotach. Jakbyśmy w fabryce, to pani Chinka stoi i każdy ten kabelek oddzielnie sama kręci, więc no, ona ma mozolną robotę, ale my przynajmniej mamy to wszystko fajnie zabezpieczone. Co do oświetlenia, sprawdzimy, jak one wypada w nocy. Na razie powiem, że
jest, ale więcej oczywiście będzie pełnej recenzji. No i myślę, że jak na pierwsze wrażenia z samej budowy to by było tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie, w recenzji na pewno powiem więcej. A jeszcze teraz przejedźmy się na tym sprzęcie, zobaczymy jak tutaj wygląda jazda. Hulajnoga, jak widzicie, ma 2 km przebiegu, więc jakiś Chińczyk już ją pewnie testował, bo wszystkie te modele są testowane już tam na bieżąco, jak wyjeżdżają z fabryki. No i mamy prawie całą baterię. Od razu Wam powiem, że jak Wy kupujecie, zalecam, żeby hulajnogę podłączyć najpierw do ładowania, żeby Wam się zapaliła zielona dioda na ładowarce. Nie róbcie tak jak ja, ale ja robię po swojemu, więc ja od razu staję na hulajnogę, włączam tryb race, no i przejedźmy się. Mamy tutaj na razie chyba tylko jeden silnik. Tak, na pewno mamy jeden, bo tutaj jak włączymy 2, to wtedy zapala nam się podwójna dioda. No i teraz jeszcze raz sprawdźmy przyspieszenie. Mamy 2 silniki, tryb race, no i start. O, od razu mamy większą moc. Mamy 30, 40, 50. No i tutaj miałem 56 na godzinę, tylko no widać, że hulajnoga jest rozładowana, bo od razu miga nam dioda baterii, jak przyspieszam, więc no zaraz będę musiał ją podłączyć. Na razie tylko, tak jak mówię, pierwsze wrażenia, więc zrobię Wam szybką przejażdżkę. Zróbmy teraz jeszcze w tą stronę. Tam było delikatnie pod górkę. Teraz przełączę się na zbliżenie. Teraz mamy tu delikatnie z górki, więc startujemy. Mamy 20, 30, 40, 50, 60 i 63 było najwięcej. Hamulce działają bardzo dobrze. Ja biorę się za testy tego sprzętu. Niedługo będzie pełny materiał na kanale Arek Margol. Jeszcze może na szybko pogadajmy o specyfikacji, bo o tym pominąłem, i sprawdźmy, jak ta hulajnoga mieści się w aucie, bo mamy auto, więc też możemy od razu to zobaczyć. Jeżeli chodzi o składanie, no to też od razu sobie zobaczmy. Tutaj odkręcamy najpierw tą blokadę. Musimy ją na maksa rozkręcić. Teraz odciągamy dźwigienkę z boku i tutaj to, co jeszcze pominąłem, mamy haczyk. Haczyk może nam służyć jako haczyk na zakupy, na torbę, ale to też jest haczyk do składania, który później zakładamy tutaj o ten tylni podnóżek i teraz hulajnogę możemy przenosić. No, ja jej nie wyłączyłem, on się świeci, ale dobra, możemy sprawdzić. Złożymy stopkę. Stopka też jest całkiem porządna. No powiem Wam, że jak na hulajnogę w budżecie 4000 to jest naprawdę nieźle. No i tutaj możecie zobaczyć, to jest Tesla Model Y. Rozkładamy sobie stopkę, tam mam złożone fotele z tyłu i tak prezentuje się hulajnoga, która jest w środku. Bez problemu możemy sobie zamknąć klapę, no i hulajnoga się mieści. Jest ona spora, musimy mieć złożone fotele, ale da się ją też przewozić w aucie, z tym nie ma problemów. Pod względem mocy ta hulajnoga ma 2 silniki po 1100 W. Mamy tu baterię o pojemności 23,4 Ah. No i tak jak mówiłem, jest to bateria 52V. No jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, no to myślę, że to by było tyle. Nie patrzcie do końca na te testy prędkości, bo hulajnoga nie była na maksa naładowana, więc podejrzewam, że ona może się delikatnie jeszcze szybciej rozpędzać. Producent deklaruje 68 km na godzinę, chyba z tego co się orientuję. Zobaczymy, jak jest faktycznie w pełnej recenzji. A na razie ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania. Jeżeli jesteście zainteresowani tym modelem, to pamiętajcie, że możecie ją kupić na Geekbuying z kodem AREK6. Dostaniecie jeszcze dodatkowo 6% rabatu. No, na razie to wszystko. Dzięki, do następnego. Cześć!